Cześć, dzień dobry. Tu Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Bardzo za Tobą tęskniłam. W końcu udało mi się nagrać nowy film. Tym razem wiosenny, recyklingowy projekt z wianka ze słomy. Bardzo dziękuję moim sąsiadom za ten wianek. Zainspirowali mnie do tego, żeby wymienić swoją ozdobę wiosenną na ścianie na nową. I zanim zacznę główną część tej ozdoby, owinę wianek PowerTexem, właściwie gazą zanurzoną w PowerTexie. Używam kawałka gazy, który miałam gdzieś tam resztki w domu i ta gaza jest w kolorze niebieskim, natomiast można użyć zwykłej gazy takiej z apteki. Używam również PowerTexu w kolorze Ivory i ta gaza nabiera takiego właśnie jasnego koloru, jeśli tego PowerTexu użyję troszkę więcej niż zwykle. Po owinięciu wianek układam na folii, żeby mi się nie przykleił do papieru i wycięłam sobie z resztek takiego cienkiego styropianu dwa kółka, które będą jakby przyklejone z tyłu tego wianka. Sklejam ze sobą dwa, dlatego że one są bardzo miękkie i mało stabilne. Sklejam je PowerTexem dla utwardzenia i gruntuję również PowerTexem z dodatkiem piasku. A teraz foremka Prima. Jest to foremka z bardzo dobrej jakości silikonu i tutaj mam motyw, którego dosyć często używam. Jest to rodzaj listków. Te listki wyciskam z lekkiej masy modelarskiej, super lekkiej masy, tak zwanej bez nazwy i przyklejam za pomocą PowerTexu. Mam tutaj od razu też troszeczkę piasku. To spowoduje, że kolor na tych listkach będzie się trzymał troszeczkę inaczej w miejscach, gdzie jest piasek, a troszeczkę inaczej, gdzie go nie ma. To sobie schnie i się utwardza, a w tym czasie sięgam po papier ryżowy, w takie bardzo kolorowe koguty i kury. Po wydarciu motywu używam kleju ultramatowego do dekupażu. To jest nowość PentArtu. Ten klej jest troszkę mocniejszy niż ten, który znamy. Ponownie używam lekkiej masy modelarskiej. Posmarowałam papier od lewej strony i wypełniam go niewielką ilością masy, tak żeby uzyskać motyw 3D, czyli wypukły. Smaruję mój podkład, czyli to kółko i przykrywam jakby masę papierem ryżowym, dociskając go za pomocą kleju, tak żeby wypuścić całe powietrze i żeby stworzył mi się taki wypukły kogut. Koguta dookoła pomaluję czarnym gesso. Dlaczego używam tutaj czarnego koloru? Będę chciała zrobić konkretne spękania i spod tych spękań, które będą w kolorze białym, będzie prześwitywał czarny kolor i dzięki temu będzie dosyć duży kontrast. Nie muszę obmalowywać tego koguta bardzo dokładnie. Kiedy gesso sobie schnie, ja stworzę swoją własną masę pękającą za pomocą proszku Easy 3D Flex połączonego z gesso, białe gesso z PentArtu i ilość jest mniej więcej 1:1. Ta masa z gesso i proszku jest wyjątkowo plastyczna i przyjemna w nakładaniu. Nakładam ją za pomocą szpachelki w dosyć dużej ilości, tak minimum 2-3 mm, ale też eksperymentuję z grubością tej masy. W niektórych miejscach nakładam jej więcej i grubiej, w niektórych troszkę mniej, ale staram się nie robić jakichś takich większych zadziorów, tylko w miarę gładko, bo wiem, że proszek 3D Easy Flex lubi właśnie tak dobrze pękać. Masa sobie pęka, w tym czasie biorę się za kolorowanie wianka, który już zdążył troszeczkę podeschnąć. Za pomocą brązowej patyny Bister, zielonej patyny Bister i odrobinki żółtej tworzę właśnie kolorowanie tego mojego wianka. Mimo że teraz wydaje się, że tego jest dużo, po wyschnięciu będę to bielić i będzie ok. Spękania są gotowe, również zabieram się za patyny Bister i za pomocą tych samych kolorów, zielony, żółty i brązowy, ochraniając troszeczkę głowę tego mojego koguta, wprowadzam sobie kolor spękania. Nadmiar zdejmuję za pomocą ręcznika i jeszcze chciałam sobie uzupełnić czerwonym i żółtym kolorem ten motyw koguta, który tam takie ma bardzo wyjątkowe piórka, jakby właśnie w tych dwóch kolorach. Ja sobie po prostu wkraplam płynny pigment PowerTexowy, no i bawię się tym
tak żeby się troszeczkę rozlał. Zaczęłam kolorowanie, bielenie tego mojego wianka za pomocą właśnie gesso i ponownie wybieliłam troszeczkę struktury przy tym moim kogucie, natomiast to gesso jest bardzo delikatne i później poprawiłam to jeszcze PowerTexem. Sklejam wszystko za pomocą PowerTexu, czyli robię taką obwódkę dosyć konkretną za pomocą PowerTexu Ivory, przykładam wianek, dociskam i cierpliwie czekam, a później jeszcze za pomocą tego samego PowerTexu Ivory techniką suchego pędzla wszystko sobie wybielam, podkreślając struktury i wianek. No i właściwie moja wiosenna dekoracja 3D ze spękaniami jest gotowa. To jest dekoracja, która została zainspirowana kursem z Marion Linenbank. Mogę Wam tylko go polecić, jest naprawdę bardzo, bardzo kreatywny, inspirujący. I to jest właśnie efekt mojego kilkutygodniowego oglądania mas spękających i struktur, moja wersja tego wianka. Produkty znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia, pa!